Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i skończyło się rumakowanie nasze w strefie piątej. Niestety wojna w strefie piątej dobiega końca. Jak to wszystko przebiegało, jak to wygląda, opowiem właśnie w tym odcinku. Z tej strony jest Snow. No i dzisiaj kilka będzie na pewno rzeczy związanych właśnie z naszą strefą piątą. Tutaj widzimy, że już tutaj Z4 się pojawia nawet na markerze. Opowiem dzisiaj o tym, jak wyglądała walka po naszej stronie, jak wyglądała walka u góry, czyli pomiędzy ziemią i ogniem. I opowiem też na pewno moje osobiste jakieś takie przeżycia, doświadczenia. Pokażę Wam kilka raportów, także podzielę na pewno ten odcinek na pewne części. Na pewno też będzie jakiegoś rodzaju podsumowanie, także dużo tutaj się spodziewam rzeczy ogólnie, jeśli chodzi o ten odcinek i zapraszam ogólnie do oglądania. Dobrze. Zacznijmy być może od tego, jak wyglądała nasza strefa. No teraz wygląda ona już tak, jak wygląda. Mógłby ktoś jeszcze powiedzieć, że jeszcze w sumie przecież tak nie do końca przegraliśmy, no bo nawet jeszcze mamy tutaj forty przy sanktuarium, które otwiera się za 8 godzin, a zobaczcie, ten fort tutaj jest jeszcze całkiem dobry, więc teoretycznie moglibyśmy nawet jeszcze powalczyć o sanktuarium, ale tak praktycznie wydaje mi się, że po prostu będzie to niemożliwe. Ten fort też jeszcze będzie otwarty. Także powiem wam, że pierwsze zaskoczenie to, jak długo tutaj ta walka trwa, ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że pod tym względem to jest naprawdę sprawa taka całkiem spoko, można by powiedzieć. Okej, ale wróćmy do tego, jak to wyglądało od samego początku. Od samego początku było naprawdę w miarę porówno po jednej i po drugiej stronie. Mieliśmy tutaj sukcesy i porażki, nawet więcej sukcesów, bo zobaczcie, kiedy bramy się otwarły, to pamiętam, że udało nam się zniszczyć fort tutaj. To już jest druga forteca tutaj wody. Pierwszą, którą postawili, udało się zniszczyć. Nie udało się zniszczyć tą fortecy Akur, ale i tak to dla mnie było mocne zaskoczenie. My tutaj też zniszczyliśmy fortecę, wydaje mi się, tą 725 na samym początku. To też było duży sukces i gdybyśmy lepiej trochę skoordynowali nasze działania, to myślę, że tą A39 też udałoby się zniszczyć. Także naprawdę ten początkowy bieg nasz był naprawdę, powiedziałbym, bardzo dobry. Pomimo zadyszki, jeśli chodzi o tą bramę, to na streamie widać u mnie, jak nie umieliśmy wziąć bramy przełęczy czwartej, bo tu wiecie, nasi sojusznicy z koalicji swarmowali tak, że nie umieli po prostu sobie z nią poradzić. No ale koniec końców tą bramę się udało przejąć i jakoś nam to wszystko szło. I powiem wam, że tego pierwszego dnia wyglądało wszystko bardzo dobrze. Doszło nawet do tego, że to królestwo tutaj 25 GS udało nam się praktycznie ich wyłączyć z gry. Oni byli na takiej zasadzie, czekajcie, tutaj zobaczę, jakie to jest 2-5-2-5. Oni, nie, to czekajcie, to jest chyba jakiś inny, no nie wiem, 2-5-2-5, chyba tak. Było na takiej zasadzie, że oni już praktycznie byli poza grą, tak, że to już był, no, yy, nic praktycznie nie robili, tak, więc została praktycznie sama forteca. Tutaj widzicie jeszcze szczątki tych flag, więc zostali tutaj odcięci i wyglądało to naprawdę, kurczę, bardzo dobrze. Tutaj walczył Akur, oni tutaj cały czas walczyli i walczyli cały czas mocno. Myśmy nawet udało nam się, czekajcie, pokażę wam bastiony, nawet udało nam się dotrzeć do tego bastionu i zobaczcie, jaki pech, poziom piąty. Udało mi się dotrzeć do poziomu piątego, ale niestety nie udało mi się zrobić tej umiejętności. Ona by była bardzo ważna i bardzo przydatna w grze, a tego się nam niestety nie udało, a byliśmy blisko. Byłem pewny, że tego nie będziemy mieć w ogóle, a doszło do tego, że widzicie, że gdybym miał wymaksowaną może tą technologię jakoś sprytniej dobierał bastiony, to może była szansa, żeby właśnie tego Mehmeta sobie zabrać jako ten dodatkowy skill, bo on jest naprawdę bardzo mocny. No i myślę, że to też ma jakiś tam wpływ, że rywale mają ten skill, a my go niestety nie mamy. Tak czy inaczej, uważam, że pod tym względem to było bardzo dobrze. Wyglądaliśmy dobrze. Ja już myślałem, że naprawdę jesteśmy gdzieś tam w takim momencie, że jesteśmy w stanie wygrać. No ale cóż, przyszły godziny, gdzie pewne królestwa straciły bardzo na aktywności. Jeśli chodzi o te na dole DS33, nie chcę tutaj o nich mówić źle. Nie wiem, czy oni nie walczyli głównie włączeni w inne sojusze, bo tutaj ich terytorium było dosyć trudne. Ta w ogóle walka pomiędzy tym królestwem RRH i naszym tym DS33 dla mnie jest jakaś taka bardzo niekonkretna jakoś. Ani jednych, ani drugich za bardzo nie widziałem w tym KVK, więc o nich tutaj też nie chcę za dużo mówić. Więc tutaj zaczęło się robić tak w sumie trochę nieciekawie.
oni zaczęli odpierać, naszych. No, ale ja sobie tak myślałem, że kurczę, no na pewno te królestwa, one są bardziej aktywne w późniejszym czasie, więc mają taki swój downtime i jakieś tam flagi rzeczywiście mogą stracić. Jeśli chodzi o nas, to myśmy tutaj też zaczęli mocno tracić, głównie za sprawą tego, że 31 B tutaj oni praktycznie totalnie się wylogowali po tej walczyli, to co muszę im przyznać, na samym początku walczyli bardzo mocno. Bardzo często walczyli kontra te A39, kontra to królestwo i razem te 725. Muszę sobie zobaczyć, co to jest za królestwo. Czekajcie, tutaj zobaczę, jaki to jest numer 2725. Wydaje mi się, że tu mamy sporo graczy z Polski. Jeśli dobrze pamiętam, i to królestwo naprawdę, jeśli chodzi o aktywność, bardzo dobre, super. Bym powiedział. Bardzo dobrą mają aktywność, naprawdę zrobili dużo, żeby to KVK wygrać, szczególnie po tej naszej stronie. Wydaje mi się, że to głównie oni tutaj napędzali to. Nie A39, które myślałem, że tak będzie, że właśnie to królestwo będzie miało większy wpływ, tylko oni. No ale wiecie, to też tak było, że myśmy wkroczyli do tej strefy bez jednego królestwa, czyli oni weszli 6 królestwami, a my 5, a już nawet bez tego byliśmy słabsi. Także no, było ciężko. Oprócz tego tutaj mamy te Królestwo WD, oni są w ogóle super śmieszni. Muszę zobaczyć sobie, co to jest też za numer, bo oczywiście nie pamiętam, a tutaj na członkach sojuszu dosyć łatwo idzie to zrobić. 2245. 2245 to jest w ogóle super królestwo, ponieważ oni tak walczą na pół gwizdka. Zobaczcie, że oni nawet teraz nie mają ani jednej flagi stycznej z nami, bo poniekąd tak jakby się nas boją. Ich udało się najszybciej wyeliminować. Myśmy ich wyeliminowali, bo oni są no, po prostu raz, że słabi, a dwa, że to jest takie królestwo, że jak dostaną kilka strzałów, to oni się po prostu wylogowują, tak? Myśmy ich tam gdzieś właśnie pokonali w polu, odcięliśmy im trochę terytorium, no i się zaczęło. Oni po prostu wszyscy się teleportowali z powrotem. Wczoraj było podobnie, ale o tym jeszcze też opowiem. No tak czy inaczej, zaczęliśmy tutaj niestety tracić te terytorium. I tak szczerze myślę, że nie wiem, co się stało z 31. Albo tak mocno walczyli tego pierwszego dnia i już później nie mieli za bardzo czym odpowiedzieć, albo zobaczyli, co się dzieje u góry i stracili motywację. Coś tam, wydaje mi się, wydarzyło, bo naprawdę mieliśmy przewagę i mieliśmy przewagę widoczną i ona, wydaje mi się, nie zależała od jakiegoś downtime'u, ale od jakiegoś momentu zaczęliśmy przegrywać, no i 31B bardzo długo się nie pojawiało. Pojawili się później, ale nie wiem, albo to już było za późno, albo już byliśmy za słabi, albo wszystko to naraz. Ciężko mi naprawdę to powiedzieć. Może myśmy też tutaj próbowali. My o 12, bo tutaj te 39 zaczęło też gdzieś tam nam spalić, kilka flag dosłownie nam spalili, ale my próbowaliśmy ich pchać w drugą stronę i nawet nam nieźle szło, ale było to takie porówno. Nie powiem, że myśmy ich jakoś specjalnie przeciskali, więc nie byliśmy w stanie też pocisnąć tego królestwa tutaj. Ale walka była naprawdę mocna, to wam jeszcze też pokażę na tych moich garnizonach chociażby. Jakieś tam raporty będę miał. Od 12 UTC, czyli tam od naszej 14 zaczęliśmy tutaj walki. Było tutaj w ogóle walki bardzo, bardzo dużo na tej stronie. Tutaj cały czas było w jedną, w drugą stronę różnie. No już w późniejszej fazie raczej częściej przegrywaliśmy niż wygrywaliśmy. Widzimy, że te RH rozbudowało terytorium. 725 też zaczęło, zobaczcie, atakować tutaj na południe, no bo oni szczerze, no jak 31B nie walczyło w ogóle, no to co? No to oni poszli na dół. Oni jakoś nie bardzo chcieli z nami walczyć. Tutaj nie budowali w naszą stronę, tylko właśnie budowali w tą stronę południową. Kto i jak był aktywny, tutaj też jest do końca ciężko powiedzieć, bo wiadomo, można zmieniać królestwa, więc nie chcę też mówić o tym 5-2-5, może jakoś, nie wiem, przeszli do innego królestwa i jakoś inaczej walczyli. Ciężko mi jest to wszystko określić, jak to finalnie było, bo tutaj dużo osób przeskakuje, no ale koniec końców jest taki, że widzicie, że tą strefę przegrywamy, tak? No to jest raczej ewidentne, co się tutaj stanie, chociaż widzicie, że nawet mobilizacje, coś tutaj się cały czas jeszcze dzieje, jeszcze walczymy, także no największe zaskoczenie byłoby takie, jakbyśmy rzeczywiście jeszcze w jakiś sposób próbowali odeprzeć te ataki i spróbować wygrać. Myślę, że to będzie bardzo trudne. Okej, rozgadałem się strasznie o tym, jak to wyglądało, no ale powiem wam, że tutaj się naprawdę mega dużo działo, więc nie da się o tym opowiedzieć i zrobić to jakoś, nie wiem, w 3 minuty. Dobra, pójdźmy do góry. Tutaj spróbuję być już dużo szybszy, jeśli chodzi o opowiadanie. Tutaj od samego początku ogień bardzo mocno poszedł na ziemię.
Oni wydaje mi się, że po kilku godzinach już, ogień miał pod kontrolą ten bastion Mehmeta, który myślałem, że ogień go nie będzie miał i to będzie jakiś plus dla ziemi. Ziemia, nie wiem, albo źle planowali, albo nie mieli aktywności, albo jedno i drugie. Tutaj też trzeba podkreślić, że otwierały się bramy w momencie, kiedy dla Koreańczyków to jest czas do spania, a tutaj było dużo graczy z Azji. Tak czy inaczej, no cóż, wydaje mi się, że nawet jak to był ich taki słaby czas, to mogli jakoś tak zaprojektować, żeby, wiecie, zrobić sobie forty defensywnie i spróbować później rano uderzyć takim kontratakiem. To się totalnie nic nie udało. Wyglądało to bardzo słabo. Oni tutaj przegrali bardzo szybko. W zasadzie, jak ja już kończyłem streama, e, to już można było powiedzieć wtedy, że ziemia była zamknięta, gdzie myśmy jeszcze tak powiedzmy, że wygrywali wtedy. Miałem nadzieję, że ziemia spróbuje jakiegoś takiego kontrataku, ale niestety to się nie udało. Coś tam próbowali, widzicie, że tu jeszcze 2 forty mają, no ale to jest nic, nie? To jest takie tylko na kill event chyba teraz. Tutaj też próbowali, wybudowali ten fort, no ale widzicie, to się już wszystko praktycznie kończy. To nie jest taka prawdziwa walka, żeby wygrać. No i myślę, że może to miało wpływ. Może niektóre osoby, które w naszym obozie chciały jeszcze zawalczyć i tak sobie myślałem, kurczę, dobra, jedziemy z nimi do podłogi, do końca, wszystko wykorzystujemy. Może tego nie chcieli robić właśnie ze względu na to, że zobaczyli, e, co się dzieje u góry i stwierdzili, no i tak to KVK przegramy, no bo taka jest prawda, nie? No bo Ziemia przegrała tak szybko z ogniem, tak marnie wypadła na tym tle, że nawet jak my byśmy tutaj po bardzo ciężkiej walce wygrali z wodą, to nam to nic nie daje. My i tak później byśmy w Kingslandzie przegrali. Myślę, że niektórzy tak kalkulują. Ja tak nie kalkulowałem. Ja już później naprawdę, jak na początku byłem przekonany, że na 100% przegramy i będę takie totalnie, wiecie, granie pod siebie na 100%, to się w sumie nie wydarzyło z mojej perspektywy. Tylko tutaj była naprawdę bardzo fajna walka. Tak jak wam mówię. I to, co się trochę bałem, że jak będziemy na tych Cesidach, że nie będzie walki, że będzie bardzo słabo pod tym względem, to powiem wam, że to się w ogóle nie wydarzyło. Tutaj było mega, naprawdę świetnie. Tutaj cały czas, gdzie byś się nie zalogował przez, nawet do teraz, tak, gdzie już prawie minęło 2 dni od otwarcia bram, cały czas jest walka, więc jeżeli ktoś mówi, że na Cesidach to zawsze tak jest, że po 2, 3, 4 godzinach od otwarcia bram się kończy walka, to nie jest to prawda. No nasze KVK jest jakby taką, no może wyjątkiem od reguły, może też tak jest, bo ja tutaj nie jestem jakimś znawcą, ale naprawdę nawet jeśli, to się cieszę, że myśmy w ten wyjątek wpadli, więc mieliśmy kolejne KVK, gdzie jeżeli ktoś chciał zawalczyć mocno, to naprawdę zawalczył bardzo mocno. To jest w ogóle śmieszne, bo zobaczcie, moje surowce wyglądają bardzo dobrze, ale ja prawie się wystrzelałem ze wszystkich surowców. Nie otwieram cały czas tych paczek, których jeszcze bym miał, po może jakieś, myślę, że w okolicach 400 milionów każdego surowca będę miał, jak otworzę swoje paczki, więc teoretycznie tych surowców jeszcze mam sporo więcej, ale to miało być nasze recovery, a po drugie najlepsze, co to mi się udało wczoraj, zrobiliśmy taki bardzo fajny kontratak i tutaj było miasto jednego gościa, ja się, wiecie, tutaj teleportowałem i wyzerowałem go i sobie zebrałem. On miał bardzo dużo surowców i chyba wydaje mi się, że tam w sumie miał jakieś 6 miliardów surowców, także naprawdę udało mi się dużo zebrać i wtedy się cieszyłem, że mam ten swój Siege, bo wiecie, Siege 22 miliony mogłem zbierać za każdym razem, kiedy odwiedziłem jego miasto surowców, więc naprawdę tych surowców tam wziąłem dużo. Wczoraj wieczorem, jak już też było wiadomo, że przegrywamy, no to myśmy, zobaczcie, obudziło się te królestwo, tutaj ten sojusz WD i oni nas zaczęli atakować, bo oni totalnie byli gdzieś tutaj z flagami, ale odbudowali te flagi, zaczęli nas atakować, zaczęli tutaj podłączać się do naszego fortu. No i też wydaje mi się, że przez to z A39 nam się tak łatwo nie walczyło, no bo oni też wrócili jakby do tej walki. Tak czy inaczej wieczorem z kilkoma dosłownie osobami i farmami udało nam się ich odeprzeć. Najpierw odparliśmy atak tutaj na fladze, później spaliliśmy ich flagę, a później postawiliśmy tą flagę tutaj, e, spaliliśmy ich tutaj i mogliśmy ich odciąć, ale tutaj już nie mieli za dużo miast. Było jedno miasto, z którego warto było wziąć surowce. Ja już później poszedłem spać, bo moglibyśmy ich odciąć, no ale wiecie, ja nie będę tam całą noc zarywał, żeby odciąć tutaj im flagi, co to tak naprawdę nic by nie dało, bo i tak praktycznie KVK się kończy. Więc tyle, ale udało nam się odciąć ich flagi i poleczyć nasz fort. No i teraz widzimy, że 39 musiało się podłączyć pod nasz fort i teraz oni go palą. Ale teoretycznie, gdybyśmy chcieli jeszcze teraz przy tym kill evencie, czy w ogóle jakoś zawalczyć, to jeszcze
moglibyśmy. Także naprawdę mega to była zabawa. Żałuję bardzo, że w sumie wczoraj streama nie włączyłem, no ale wiecie, ja miałem króla, dużo rzeczy organizowałem, dużo pisałem na czacie. Ja tak jakoś mam, że jak dużo piszę na czacie, to nie lubię równocześnie mieć streama, bo wiecie, wtedy nie jestem w stanie odpowiadać wam na wasze pytania i tak dalej, i tak dalej. Także dużo się dzieje. Trochę takim może przydługawym odcinkiem będzie to, co widzicie teraz, więc tutaj opowiadam na szybko. Niektóre materiały mam nagrane, ale w sumie kurczę, chciałbym mieć więcej. Naprawdę ta akcja, którą robiliśmy wczoraj, była mega. Tutaj obrona flagi była bardzo fajnie. Później tak na ich flagę, bo oni wiecie, atakowali naszą flagę chyba nie wiem, z 10 razy. Za każdym razem przegrali. I totalnie to, co robi to królestwo, wiecie, przegrali i stwierdzili, że dobra, koniec, teleportujemy się do siebie. Jak oni się teleportowali, no to myśmy im najpierw zniszczyli jedną flagę tutaj, a później ja wymyśliłem ten motyw, że właśnie wybudujemy tu i spróbujemy ich odciąć. Oni tam podwójne flagi sobie zrobili, żebyśmy ich tak szybko nie odcięli, ale ogólnie było dużo fajnej zabawy. Naprawdę wczoraj mi się grało fantastycznie. To była bardzo fajna rzecz. Okej, spójrzmy teraz, jak to wygląda z mojej perspektywy i moje tutaj rzeczy, które zrobiłem. Widzicie, że mam 18 milionów, czekajcie. Tak, 18 800 000 tych kili. To wydaje mi się, że całkiem spoko wynik z tego zerowania. Wczoraj też trochę mi padło. Jeśli chodzi o zmarłe jednostki, to też dużo z tego zerowania wczoraj, bo już później chciałem naprawdę te surowce dostać, ale myślę, że to nie jest duża liczba. Na pewno nikt tutaj się nie czuje, wow, 600 000 zmarłych bez przesady, tak? Niektórzy mają po naprawdę parę dobrych milionów. Surowce, jak widzicie, udało mi się odzyskać dzięki zerowaniu tego gościa, więc tutaj dużo rzeczy się stało. Udało mi się wbić na 8 miliardów punktów zabicia. Widzicie, że nawet trochę więcej, więc jakby wszystkie punkty, które ja chciałem na tym KVK zrobić, to zrobiłem. Udało mi się potestować Siege, o czym jeszcze będzie osobny odcinek i naprawdę pod względem Siege'u jestem bardzo zadowolony. Miałem bardzo taką otwartą głowę, w sensie, że nie byłem ani jakoś wielce za, ani przeciw temu, ale powiem wam, że fajnie, naprawdę fajnie się kurczę z tym walczy. Naprawdę jest to ekscytujące i bardzo mnie cieszy, że ten Siege mam. I mam taką opcję, bo to jest dużo bardziej kolorowa jakby walka, kiedy go mam. Okej, mam tutaj na pewno jeszcze kilka jakichś raportów. O, tutaj widzicie, że właśnie zerowania tego gościa to jest jeden z raportów. Nie zachowałem wszystkich, to jest drugi. Czyli te pierwsze dwie mobilizacje, one są zwykle najciekawsze. Później była jeszcze trzecia, ale chyba raport już mam niezapisany. Tutaj widzicie atak na flagę, którą zostawili, no bo później jak myśmy już robili kontrę, to robiliśmy kontrę na wszystko. Tutaj kontra A39, broniłem się na fladze z moją Dido i tutaj naprawdę Dido robiła takie numery. Oczywiście dużo numerów z tych obszarowych, tak, wpadło, ale i tak myślę, że jeśli chodzi o obronę, Dido tutaj zobaczcie, oni już później próbowali wszystkiego. Tutaj widzimy jakiś Attila. Tutaj co będzie? Tutaj zobaczcie, 146 na 874. To nie są jakieś długie mobilizacje. I widzicie, że z samej mobilizacji to nie jest tak dużo, no ale bardzo dużo będzie tych właśnie obrażeń, chociaż tutaj chyba ktoś jakąś farmą próbował dołączyć i stracił 150 000 T4, no tak czy inaczej to raport wygląda fajnie. Tutaj znowu widzimy raport bardzo dobry. Podejrzewam, że mogą być podobne historie, no ale widzicie, wymiana z samą mobilizacją i tak jest bardzo dobrze. Te mobilizacje pewnie dużo były też sformowane. Tutaj widzicie kolejny raport z mojej Dido. Duża część z tego, co tutaj widzicie, to ja byłem w ogóle poza grą. No ale zostawiłem garnizon i jak widzicie, ten garnizon mój naprawdę sobie spoko radził. Tutaj mamy jakąś mobilizację. Udało się wygrać, ona była beznadziejna, ta mobilizacja. Zobaczcie to, ile myśmy tu mieli. Później już tylko sformowaliśmy tą flagę, więc ja już nie ten, ale nie było reinforce'a fatalnie, więc udało nam się wygrać, ale to nie jest coś, czym bym się chciał pochwalić. Jeśli chodzi właśnie o raporty z mojego Siege'u, to miałbym sporo takich, bardzo fajne, typu właśnie koło 5000 ja, 20, tu mam trochę więcej, 26 000, ale 20 000 przeciwnicy. Tak jak mówię, o tym będę jeszcze robił kolejny odcinek. Trochę tych raportów sobie zachowałem. Ten jest chyba najlepszy, ale to wydaje mi się, że to są te czwórki. Więc o, zaraz zobaczymy. Tak jest, te czwórki. Więc jak chwycicie te czwórki, to naprawdę Małgorzata i Gonzalo robią numery, ale to tak jak powiedziałem. O, widzicie kolejny taki podobny raport.
Jeśli chodzi o ten Siege, to minus jest taki, że nie mogę sobie, wiecie, zachować tych całych raportów, bo jak walczycie z Siege'em, to najczęściej to nie jest jeden raport, na przykład to nie było jedno wyjście, tylko tych raportów jest niekiedy ze 20 na jednym marszu, tak? Bo za każdym razem, jak strzelacie kogoś innego, to się ten raport nam zmienia i to jest trochę właśnie problematyczne później. Tutaj znowu jakaś Dido, tu widzicie przegraliśmy, ale było całkiem nieźle. Tutaj znowu jakaś Małgorzata, jakieś pierwsze raporty. O, tutaj też widzicie bardzo fajny raport, 1 do 4, także spoko. Wydaje mi się, że było tutaj bardzo fajnie, było tutaj co robić i tutaj się naprawdę kurczę działo. To jest raport, w którym Siege'em uderzam na rally, więc widzicie, że jestem na minusie, ale niedużo. Jak na uderzenie na rally, takim marszem, wiecie, niewymaksowanym, to wydaje mi się, że całkiem nieźle. Spróbujcie to zrobić innym marszem, który jest wymaksowany. Tutaj fajny jest kolejny raport, jakiś 1 do 5. Wydaje mi się, że mój rekord, tak ogólnie, zabitych jednostek przy jednym wyjściu to było chyba w okolicach 200 000, tak, że udało mi się 200 000 nabić przeciwników. To było naprawdę bardzo spoko, także i już po tych raportach widać, że jest w miarę okej. No i co ja jeszcze powiem na koniec? Jestem naprawdę bardzo podbudowany i bardzo, bardzo fajnie się tutaj walczyło. Także ta walka w tej strefie była fantastyczna. Mnóstwo fajnej zabawy. Szkoda tylko oczywiście, że przegraliśmy finalnie, ale naprawdę ta strefa tutaj w jedną stronę wydawało mi się już naprawdę, że wygrywamy, że uda nam się tą stronę wygrać. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Myślałem, że będę musiał połknąć swój język, bo naprawdę i tak będę musiał, bo byłem taki bardzo sceptyczny. Myślałem, że tu przegramy i to przegramy szybko, a to się w ogóle nie wydarzyło. Mieliśmy szansę, żeby wygrać. No ale cóż, wydaje mi się, że po części będzie to niestety, ale koniec KVK tak naprawdę. To znaczy wiadomo, że niektórzy będą mnie tutaj od razu nawracać, że jak mogę coś takiego powiedzieć, skoro już ale Heroic Anthem ma ten swój duży minus, że po otwarciu stref piątych, kiedy wiecie, tutaj są tylko 4 obozy. Jeżeli jesteś sojusznikiem z obozem jednym i wy przegrywacie i ten drugi obóz przegrywa, no to chyba jeszcze nie znałem takiego KVK w Heroic Anthem, żeby ktoś obrócił to w sensie, że przegrywa jedna i druga strona, a później wygrywają w Kingslandzie. To chyba jest tylko i wyłącznie szansa wtedy, jeżeli ogień by się pokłócił z wodą o tam gwiazdki i tym podobne, no ale poza tym będzie to raczej niemożliwe. Ale coś tam się jeszcze pewnie będzie działo, bo zobaczcie, będzie na pewno tutaj ołtarz, więc nie wiem, jak będziemy się mobilizować i czy w ogóle będą na pewno te bramy poziomu 7. Tutaj myślę, że będziemy się bronić tak czy inaczej. Nie, ja nie planuję na pewno jakiegoś takiego mega hiper obrony, bo wiecie, tutaj otworzy się brama 7, kilka dni później otwiera się Kingsland i w tym Kinglandzie i tak przegramy, więc to tak naprawdę ma za wielkie znaczenie. Kiedy będziemy się musieli wylogować z tej naszej strefy 6. Na pewno fajnie coś tutaj porobimy. Do strefy 5 będziemy mieli, to jest fajne, że mamy cały czas tutaj, będziemy mieli dostęp do tej strefy 5, możemy tam sobie farmy wrzucić i zbierać surowce, to na pewno będę robił. Ja już szczerze powiedziawszy bardziej się będę skupiał na następnym KVK, chociaż oczywiście jak będziemy walczyć w ołtarzu, to będę walczył w ołtarzu, coś tutaj będę jeszcze próbował skubać. Tak samo na tej bramie poziomu 7, no ale już nie będę na pewno myślał, zastanawiał się, czy zwycięstwo w KVK jest możliwe. Szczerze powiedziawszy, można było to powiedzieć od samego początku. No sorry, ale tak to jest. Jeżeli dwa najsilniejsze obozy w KVK postanawiają, że zrobią sobie sojusz i będą walczyć na te dwa pozostałe słabsze, no to najczęściej tak to się kończy. Myślę, że naprawdę my jako wiat zrobiliśmy tutaj super robotę. Mieliśmy jedno królestwo mniej, bo jedno królestwo stwierdziło od nas z obozu, że w ogóle nie będzie walczyć. Mieliśmy tutaj, jeśli chodzi o numery, aktywność, wszystko byliśmy na minusie, a mimo to postawiliśmy się naprawdę mocno i myślę, że był taki fragment, kiedy gracze tutaj z wody mieli bardzo właśnie ciężko, tak? Mieli coś takiego, że o kurczę, nie? Tutaj jest szansa, że w ogóle utopimy. Coś takiego jest możliwe. No ale cóż, teraz to już jest wszystko jasne. Kończę ten odcinek, bo on się i tak zrobił przydługawy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na pewno pojawią się kolejne odcinki. Teraz było bardzo intensywnie, ale myślę, że niedługo wrócimy już do takich, powiedziałbym, zwykłych treści. Na pewno poczekajcie na to, jak będę pewne rzeczy jeszcze opowiadał, szczególnie właśnie o tych atakach dystansowych.
bo to jest temat na osobny odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.